Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlife. Dzisiaj mam dla was gierkę, którą już mogliście widzieć na kanale. Mianowicie chodzi tutaj o Stealth. Ja w tą grę już wcześniej grałem, uczestniczyłem w zamkniętym pokazie prasowym właśnie tego tytułu. Ta gierka mi się wtedy bardzo spodobała, zresztą powiedziałem, że jest naprawdę fajna. Natomiast teraz otrzymałem do recenzji pełną wersję tej właśnie gry. Ciekawe właśnie, czy ona jest tak samo fajna, czy zrobiła na mnie takie samo wrażenie jak ten preview. No i najważniejsze, czy warto ją kupić? Zobaczmy. Na początek powiedzmy sobie tradycyjnie, o co tutaj w ogóle w tej grze chodzi. Stealth to jest taka gra akcji, w której wcielamy się w taką młodą dziewczynę Zoe. Ona jest córką jednego z największych naukowych geniuszy w tej grze, czyli doktora Archera. Dziewczyna budzi się nagle w takim dziwacznie wyglądającym miejscu zbudowanym przez maszyny, a ze swojego życia nie pamięta zbyt wiele. Szybko się jednak okazuje, że historia tutaj jest dość ponura. Przed laty na Ziemi doszło do ekologicznej katastrofy, która pochłonęła życie niemal wszystkich ludzi na planecie. Wspomniany ojciec naszej bohaterki, czyli pan właśnie dr Archer, on zaprojektował kilka sztucznych inteligencji, którym nakazał strzec przetrwania ludzkiej rasy i pomóc ponownie skolonizować Ziemię, gdy tylko będzie to możliwe. Roboty więc postąpiły zgodnie z jego rozkazem, zbudowały gigantyczną placówkę, aby pomóc ludziom powrócić na Ziemię. Jednak my się tutaj budzimy, no i nie widzimy tych tętniących życiem miast, nie widzimy setek ludzi, widzimy same roboty. Co się stało? To właśnie musimy odkryć. Do naszej towarzyszki szybko dołączy taki śmieszny robocik zwany Kobi, a my wyruszamy w podróż po kolosalnej placówce zbudowanej tylko i wyłącznie przez maszyny. No i ta gra jest po części skradanką, po części grą akcji, no i też taką trochę platformówką, bo tutaj precyzji i sekwencji skakanych również nie zabraknie. W tej recenzji sprawdzimy więc świat gry oraz lokacje, walkę z przeciwnikami oraz skradanie się, a na końcu powiemy sobie coś o fabule i zadaniach. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. A więc przed chwilą powiedziałem wam dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że świat gry został zbudowany przez roboty, a druga to jest taka, że ta zbudowana przez roboty placówka jest ogromna. No i wiecie co? O tym się przekonacie już po 20 minutach w tej właśnie grze. To widać. Projekt samych lokacji jest właśnie taki dziwaczny, taki zimny, totalnie jest taki metalowy. No i nic dziwnego, bo zaprojektowały całą tą lokację maszyny, tak? Druga sprawa to jest taka, że sama placówka, w której się znajdujemy, ona jest po prostu kolosalna, gigantyczna. Gdziekolwiek nie staniemy, na którejkolwiek z map, w oddali widać dziesiątki pracujących machin, latające statki kosmiczne, uwijające się w pracy roboty. To przyznam, robi naprawdę wrażenie, to nadaje temu tytułowi takiej unikalnej, wielkiej skali, którą rzadko w grach możemy zobaczyć. Tutaj gdziekolwiek na mapie nie staniecie, gdzie się nie rozejrzycie, po horyzont widać jak wielki jest ten świat, jak wielka jest ta mapa. No ja wiem, czego się teraz pewnie obawiacie, że Stealth to jest taki kolejny rozwleczony do granic możliwości open world z wielkimi, gigantycznymi mapami, a tutaj niespodzianka. To nie jest gra z otwartym światem. Stealth to jest bowiem gra z takim półotwartym światem, troszeczkę konstrukcyjnie podobna do najnowszego God of War'a. No i tutaj wam powiem, że twórcy wykorzystali taki sprytny trik, że ten świat gry jednocześnie wydaje się gigantyczny, o czym już mówiłem, kolosalny, to w tle widać, że on jest wielki, ale tak naprawdę podczas eksploracji tego świata my zwiedzamy tylko niewielką jego część. I ta część, którą my zwiedzamy, jest odpowiednio dobrana wielkością, ona wcale nie jest za duża, jest wypełniona zawartością, to jest fajne. Myślę, że to jest bardzo sprytny, bardzo ciekawy pomysł. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, że w ostatnich latach gdzieś widział tak zaprojektowaną grę, a właśnie taki projekt lokacji zadowoli zarówno osoby gustujące w takich dużych, otwartych produkcjach, jak i grach liniowych. To się wydaje nie do pogodzenia, nie? A jednak twórcom Stealth to się udało, za to należy się spore uznanie. No i do tego dochodzi fakt, że my tutaj mamy do czynienia z naprawdę różnorodnymi lokacjami, mamy w pełni metalowe wnętrza stalowych fabryk, mamy też pokryte piaskiem tereny wydobywcze, no i na deser mamy pokryte bujną roślinnością futurystyczne pola uprawne. Nie ma tutaj absolutnie żadnego efektu déjà vu. Każda z tych wielu map, z tych biomów, po których my podróżujemy,
jest totalnie inna, to jest też fajne. Natomiast pamiętacie, co ja powiedziałem, że ta gra jest po części skradanką, tak? Także tutaj pewnie zobaczymy system parkouru. No i oczywiście on tutaj jest i ja chciałbym zwrócić waszą uwagę na ten właśnie system parkouru. On jest tutaj naprawdę rozbudowany. Co ważne, tutaj animacje są naprawdę świetnie zrobione, mapy są też fajnie zaprojektowane do tego parkouru, ale ja w sumie nie o tym chciałem powiedzieć. Ja chciałem zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz, na którą w ostatnim Asasynie sporo ludzi narzekało, a mianowicie na trudność tego właśnie parkouru. Otóż w Asasynie po prostu generalnie wciskamy przycisk A, lecimy do przodu, ten asasyn się wszystkiego złapie i tak dalej, ale tutaj to nie jest wcale takie proste. Ja przyznam, że niejednokrotnie musiałem tutaj parę etapów powtarzać, bo nie dałem sobie rady odpowiednio wymierzyć skoku, czy gdzieś tam się złapać. W takich nowoczesnych grach jest to z reguły łatwiejsze. W Stealthidzie ta trudność jest, to jest spoko. Dzięki temu, że tutaj deweloperzy znaleźli taki właśnie złoty środek między eksploracją a trudnością tych elementów platformowych, tego parkouru, to ta eksploracja lokacji nie nudzi, trzeba się troszeczkę nagłówkować, troszeczkę tam trzeba się namęczyć, natomiast z tego jest satysfakcja i tego mi w dzisiejszych grach brakuje. Także jak poruszamy się po tych mapach, trzeba troszeczkę się nagłowić. Te mapy są ciekawe w eksploracji, są ładnie zrobione, są różnorodne. Tutaj jeszcze powiem, że wisienkę na torcie tutaj stanowią animacje, o których ja tak pobieżnie wspomniałem. Jak na grę tego kalibru są bardzo wysokiej jakości. Ja to zresztą już wam mówiłem w wersji preview, którą ja ogrywałem 2 miesiące temu. Teraz mogę to potwierdzić tutaj we finalnej grze. Te animacje są świetne i one robią tutaj naprawdę duże wrażenie. To jest poziom godny takich dużych gier AAA, a tutaj przecież mamy do czynienia z takim niewielkim studiem liczącym kilkadziesiąt osób, tak? Także na pewno świat tej gry, jego różnorodność, jego projekt wam się powinien mocno spodobać, a system parkouru robi tutaj całkiem sporą robotę. No dobra, parkour jest fajny, tak, lokacje są fajne, ale ja też powiedziałem, że to jest również gra akcji. No i tutaj jest jedna rzecz, o której też wam chciałem powiedzieć. Otóż ta gra, StealthSeed, nie dyktuje tak naprawdę, jak macie grać. Ona daje wam wybór. Jak zobaczycie jakąś lokację, zobaczycie na niej przeciwników, bo tu oczywiście przeciwników jest całkiem sporo, to ta gra daje ci wybór, mówi byczku, masz tutaj miecz, tak? Możesz tutaj pocisnąć wszystkich wrogów takimi dodatkowymi umiejętnościami, albo tym mieczem możesz iść robić rozpierdol, ale jednocześnie tutaj jest druga opcja, możesz sobie pograć niemal wyłącznie po cichu i możesz tych wszystkich przeciwników pocisnąć po cichu bez większego wysiłku. No ja tutaj przyznam, że w grach, gdzie są obie możliwości, to często tak czy siak jedna z tych możliwości jest potraktowana po macoszemu, tak? W grach, w których głównie chodzi o akcję, to skradanie się, znowu w skradankach, gdzie głównie się właśnie skradamy, no to strzelanie albo walka na przykład jest do dupy i tak dalej, i tak dalej. To mnie zaskoczyło w tym tytule, że tutaj tak nie jest, tutaj naprawdę macie wybór, a gra jest przygotowana do obu ewentualności. Zacznijmy może od tego skradania, właśnie tych akcji stealth. Mapy są świetnie przygotowane pod skradanie. Jest tutaj mnóstwo zakamarków, mnóstwo kryjówek, mnóstwo takich występów, gdzie możemy się złapać, pozbyć się przeciwników po cichu. Jednocześnie, jeżeli nie chcemy grać po cichu, mamy dostęp do bardzo fajnego drzewka umiejętności, pozwalającego nam siekać przeciwników na plasterki. Możemy strzelać w głowy z ogromnego dystansu, możemy podkładać ciche pułapki, możemy wjechać na całego. Na deser jest też taki specjalny strzał, który zadaje tym większe obrażenia, im większą ilość wrogów nim trafimy. Jest przy okazji bardzo przydatny, to powiem. No i tutaj jak się już zaczniecie z tymi przeciwnikami nawalać, to szybko stanie się jasne, że ta walka w tym tytule jest całkiem dynamiczna. Trzeba robić mnóstwo uników, trzeba dokładnie uważać, kiedy zaatakować, jaką umiejętność do tego dobrać. I to sprawia mnóstwo frajdy. Na początku wam będzie szło naprawdę łatwo, mnie też na początku szło łatwo, ja grałem akurat na trudnym. Natomiast niebawem tak do akcji wejdą nowe rodzaje przeciwników, którzy wcale tacy łatwi nie będą. Kluczowe tutaj w tym tytule są wspomniane już umiejętności oraz też pomoc naszego robocika towarzysza. Jeśli w tym tytule będziecie tylko ciachać mieczykiem, no to będzie to cholernie trudna gra, cholernie frustrująca. Natomiast jeżeli troszeczkę ruszycie głową, użyjecie tych umiejętności, które są w drzewku, one są świetnie zrobione, to wrogów pokonacie z łatwością, a gra nagrodzi was za waszą pomysłowość. O to w dobrym systemie walki właśnie chodzi,
żeby nie było tylko takich gąbek na pociski z wielką ilością HP, które tam tłuczemy, tylko że byli to wrogowie, których trzeba pokonać pomysłem. Tak w Stealth właśnie jest, ta walka tutaj sprawia mnóstwo frajdy i to jest znakomite. Niestety w tym całym fajnym systemie jest jeden duży problem. Wiecie jaki? No zobaczmy. Wrogów jest kilka rodzajów, tak? Są od siebie odmienni, to jest spoko. Walka jest dynamiczna, to jest spoko. Skrada się fajnie, to też jest fajne. Ale czegoś tutaj brakuje, nie? No kurde, bossów brakuje. W całej tej grze jest tylko jeden boss. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Ten tytuł aż się po prostu prosi o takich fajnie zaprojektowanych bossów, takich wiecie, którzy byliby zgodni z tym systemem walki w tej grze, których można by pokonać albo właśnie z ukrycia po cichu, albo w otwartej walce. Gracz by sam wybierał, jak chce pokonać takiego bossa. Kurde, ale to by było fajne. Tymczasem w grze mamy jednego bossa. No nie mam pojęcia, dlaczego tak zmarnowano znakomitą szansę, żeby tą grę znacznie ulepszyć. No wiadomo, nie każda gra musi mieć bossów, tak? Ale akurat w tej by się przydali jak jasna cholera. Nie mogę tego zdzierżyć naprawdę, że tych bossów tutaj nie ma. Fajnie się walczy, fajnie się skrada i tak dalej, ale nawet jeżeli to jest fajne, to przez ten brak tych bossów, brak takiej odskoczni, ta walka po jakimś czasie potrafi się znudzić. Niestety Stealth-Seedowi to mocno w tej walce ciąży, pomimo że cały ten system wykonano naprawdę fajnie. No i dochodzimy teraz do fabuły, która niestety muszę przyznać jest najsłabszym elementem tej właśnie gry. Powiem to tak, całościowo patrząc na całą tą historię po przejściu tej gry, to ona w sumie jest niezła, tak? Ale bardzo w tej grze spieprzą dawkowanie tej historii, a nasza bohaterka też zachowuje się tak jakoś mało wiarygodnie. Gra wygląda generalnie tak. Zaczynamy ten tytuł, fabuła się wydaje fajna, tak? Docieramy do początku gry, tam jest całkiem ciekawie, tam to są scenki, tam są jakieś fabularne zalążki, no jest spoko, nie? No a później przez większość tej gry, przez 70% nie dzieje się prawie nic. Przechodzimy te poziomy, walczymy z przeciwnikami, rozwiązujemy zagadki, nie dzieje się prawie kompletnie nic, natomiast na sam koniec robi się nagle niezła zadyma, mamy tam takie plot twisty fabularne, mamy fajną fabułę, mamy scenki, tak? I końcówka tej historii jest naprawdę spoko, tylko problem polega na tym, że co z tego, że ta końcówka jest spoko, skoro przez większość gry nie działo się prawie nic. Całościowo te postacie są niezłe, historia też jest niezła, nawet te skrawki w historii, które tam otrzymujemy co jakiś czas w tych dokumentach, one też są niezłe, ale one są tylko albo na początku, albo na końcu tej gry. No tak się nie robi. Nie zdziwię się, jeżeli wielu z was tą grę właśnie porzuci gdzieś w połowie, bo wam się po prostu ta gra znudzi. Będziecie znudzeni brakiem ciekawej historii. Ta historia tam jest, tylko że tak ją strasznie skompresowano, umieszczono ją w tak bezsensownych miejscach na samym końcu, na samym początku, że ciężko jest ją docenić. To mnie osobiście mocno zabolało, że w sumie taką niezłą historię zmarnowano kompletnie takim koszmarnym jej dawkowaniem. Natomiast jeżeli wy chcecie zagrać, złapie was takie fabularne znudzenie gdzieś tam w trakcie gry, to pamiętajcie, że mięsko tutaj znajdziecie dopiero na sam koniec, niestety dopiero tam. Została nam jeszcze grafika oraz wydajność. Jak z tym jest? No tutaj od razu wam mówię, że jest różnie. Zacznijmy może od wydajności. Z wydajnością nie ma większych problemów, a to biorąc pod uwagę, że gra działa na niesławnym silniku Unreal Engine 5, jest już sporym osiągnięciem. Tutaj przyznam, że było w grze kilka większych baboli, natomiast zgłosiłem je deweloperom. Z przyjemnością mogę wam powiedzieć, że większość z nich udało się poprawić. Tutaj jakieś tam minimalne zostały, ale już naprawdę minimalne. Ja tutaj przyznam, że jestem w stałym kontakcie z teamem deweloperskim tej gry. Zresztą serdecznie go pozdrawiam, bo pewnie będą to oglądać. Także plus dla was za szybkie ogarnięcie tej sprawy. W waszej rozgrywce błędów nie powinniście już uświadczyć. Jeżeli natomiast chodzi o grafikę, to tutaj mam już troszkę więcej zarzutów. Gra działa na silniku Unreal Engine 5, także jak pewnie wiecie, spodziewałem się tragedii. Tutaj mnie przyjemnie zaskoczono, bo tragedii tutaj nie ma. Idealnie może nie jest, natomiast wygląda to po prostu ok. Artefaktów co prawda trochę jest, natomiast obraz w tej grze jest całkiem ostry, a przy grach na tym silniku zdarza się to rzadko. Do tego mamy tutaj wysokiej jakości animacje, mamy bardzo fajnie wykonane krajobrazy, one robią naprawdę spoko wrażenie,
Także finalnie myślę, że z poziomu grafiki na konsoli możecie być zadowoleni. Sporym minusem natomiast jest brak wsparcia dla PS5 Pro, a to PS5 Pro mogłoby tą jakość obrazu w dużej mierze poprawić. Niestety na karcie produktu StealthSeed takie oznaczenie PS5 Pro Enhanced się nie znalazło, co uważam za spory błąd. Tutaj jednak za jedną jeszcze rzecz chciałbym twórców pochwalić, a jest to przywiązanie do detali. Jak będziecie sobie tam grali, to pewnie zauważycie, że jak na przykład walczymy naszym mieczem, gdzieś tam uderzymy w ścianę, to tworzą się na niej takie fajne, głębokie bruzdy, dokładnie właśnie w tych miejscach, gdzie nasz miecz dotknął ściany. To wcale nie jest tak łatwo zrobić, to ja wam powiem z doświadczenia. To zrobiło na mnie wrażenie. Powiem szczerze, większości deweloperów nie chciałoby się takich rzeczy robić, także widać, że ktoś tutaj wyszedł poza ten schemat, jemu się chciało. Kolejnym przykładem takiego dopracowania detali w tej grze mogą być chociażby włosy naszej bohaterki. To niby jest trywialna sprawa, natomiast we większości gier, jak gramy kobietą, no to te włosy często gdzieś tam przenikają przez ciuchy, przenikają przez bronię, przez pancerz. No wygląda to z reguły dość brzydko, bo widać jak te tekstury się w te włosy po prostu wrzynają. Tutaj natomiast, jak możecie zauważyć, ja tutaj próbowałem zmusić grę, żeby tak się właśnie stało, natomiast nie udało się. W tym tytule włosy naszej bohaterki mają pełną fizykę, one nie przenikają przez jej plecy jak w większości gier, tylko zachowują się w pełni realnie. Także to na mnie zrobiło wrażenie. To jest niby taka pierdoła. We większości gier nauczyliśmy się to ignorować, ale jeżeli tutaj już deweloperom chciało się to zrobić porządnie, to trzeba to docenić. Generalnie więc jeżeli chodzi o grafikę, tutaj jest po prostu ok, tak? Mogło być lepiej, natomiast biorąc pod uwagę jak koszmarnie często wyglądają gry na tym silniku Unreal Engine 5, to i tak bym powiedział, że wynik finalnie jest całkiem niezły, a to przywiązanie do szczegółów, takie fajne dopieszczenie tej gry na pewno spodoba się tym bardziej doświadczonym z Was. Tutaj jest jeszcze jedna uwaga. Większość materiału, który teraz widzicie na filmie, pochodzi ze wcześniejszej wersji gry. Tam była niższa rozdzielczość, teraz w grze powinno to wyglądać lepiej niż na filmie. I czas na podsumowanie. StealthSeed jest to całkiem interesująca gra, ze świetną walką, z różnorodnymi, ciekawymi lokacjami i z przywiązaniem do fajnych szczegółów. Niestety ma też kilka większych baboli, w tym bardzo kiepsko dawkowaną fabułę i totalnie zmarnowany potencjał, jeżeli chodzi o bossy. Przyznam, że szkoda mi jest, że tutaj jest kilka większych bolączek w tej grze. Przyznam, że potencjał tutaj był na dużo więcej. Natomiast tak czy siak w tytule od deweloperów ze Stormy na Teacup bawiłem się całkiem spoko i jak najbardziej mogę go Wam polecić. Jeżeli chcecie ciekawej gry, która potrafi Was zmusić do myślenia, a na fabule aż tak bardzo Wam nie zależy, to StealthSeed będzie dobrym wyborem. Dziękuję Wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam Was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub tego lajka. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez Waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki Wam bardzo i do zobaczenia niebawem.